Szanowni Państwo, na scenę zapraszamy Microsoft! Siemanko Kraków, cieszę się, że jesteście. Słuchajcie, rok temu obiecaliśmy wam całkowitą przemianę Lasu Brzozowego. However, concept art is not a commitment. Ej, ale czekajcie! Co z panem Michael Clayton? Nie od dziś wiadomo, że twórcy Minecrafta lecą z nami w kulki, co nie za bardzo podoba się zagorzałym fanom sześcianów. Szereg kontrowersji w internecie spowodowanych anulowanymi funkcjami gry, kolejnymi obsuwami i rozczarowaniami przelewa już czarę goryczy graczy, którzy mają dość ciągłego zawodu ze strony ich ulubionej gry, co idealnie obrazuje trendujący tuż przed zeszłorocznym Minecraft Live hashtag #StopTheMobVote. Oliwy do ognia tylko dolewają kolejne nieudane eksperymenty ze strony Microsoftu, o które ani nikt nie prosił, ani nikt nie potrzebował. Gracze zarzucają deweloperom lenistwo, no bo przecież ile może dawać do gry nowy rodzaj drewna, a Microsoft, starając się załagodzić całą sytuację, jedynie stale ją pogarsza. Ale czy Microsoft faktycznie zasługuje na tak surowy lincz? Bo wiecie, łatwo powiedzieć jest, że największa korporacja na świecie zniszczyła niewinną, niezależną grę. Nikt jednak w tej sytuacji zdaje się nie zauważać drugiej strony medalu. Czy zatem Microsoft faktycznie jest tak zły, jak go malują? Żeby móc jednak krytykować działania nowego zarządu, potrzebujemy punktu odniesienia. Przyjrzyjmy się zatem kilku aktualizacjom wydanym przed latem 2014, gdy to Mojang było jeszcze niezależnym studiem. Zacznijmy może od wersji 1.5, nazywanej także Redstone Update. Aktualizacja ta wprowadziła do gry ogrom bloków, bez których nie możemy sobie wyobrazić dzisiejszych mechanizmów. Bloki redstone'a, leje i wagoniki z lejami, komparatory, płytki naciskowe i dropery to elementy, które zrewolucjonizowały czerwony kamień. Ci, którzy jednak obwody uważają za czarną magię, zdecydowanie powinni udać się do Netheru, gdyż to właśnie ta aktualizacja dodała tam rudy kwarcu, które jak powszechnie wiadomo są jednym z najprostszych sposobów na zdobywanie poziomów we wczesnej fazie gry. A i przy okazji jak będziecie już w Netherze, to rozejrzyjcie się dookoła, gdyż to właśnie ta aktualizacja zmieniła starą OG teksturę lawy na nową. Następnie wydano Horse Update o numerze 1.6. Wówczas do gry wprowadzono zupełnie nową metodę przemieszczania się, oszczędzając nam korzystania z bardzo niewygodnych wówczas łódek. Od tej pory, jeśli chcieliśmy pokonać ogromne dystanse, z pomocą przychodziły nam konie, muły czy osły. Część mogła nosić zbroję, część mogła nosić skrzynie, a w skrzyniach nasze przedmioty. Po co nam jednak konie, skoro większość świata pokrywa niekończący się ocean? Tu na pomoc przychodzi nam aktualizacja 1.7 o wdzięcznej nazwie The Update That Changed the World. Wraz z naprawą wspomnianego błędu, w grze pojawiło się 8 nowych biomów oraz wariantów już istniejących, a wraz z nimi dodano 2 nowe rodzaje drewna, akacjowe i ciemnodębowe. Obu tak samo serdecznie nienawidzę. No i w końcu wersja 1.8, która do dziś nie miałem pojęcia, że nosiła nazwę Bountiful Update. Chyba nie ma gracza Minecrafta, który ani razu nie grał na tej kultowej wersji. Do tej pory jest ona używana na większości serwerów minigames i PvP, a gracze uwielbiają ją za jej bardzo dynamiczną mechanikę walki. O, jest! Dobra, to zostaje w filmie. Okej, widać więc, że Mojang doskonale wiedział, czego oczekują gracze. Miejmy nadzieję, że rządy Microsoftu nie sprawią, że rok. Tak właściwie to po wydaniu wersji 1.8 na następne główne wydanie gry czekaliśmy aż 18 miesięcy, co w porównaniu z poprzednimi latami, gdzie Mojang wypuszczał po 3, a nawet po 4 aktualizacje rocznie, było wręcz nie do pomyślenia. A gdyby już sam fakt tak długiego oczekiwania nie był wystarczająco bulwersujący, wydanie tej wersji gry rozpoczęło prawdziwą lawinę. Wersja 1.9 natychmiast została znienawidzona przez wszystkich, a fakt, że poszerzyła ona kres, jeden z wymiarów Minecrafta, o zewnętrzne wyspy, miasta Endu czy Elytry, nie przekonał do niej graczy, których oburzyła zmiana systemu walki. PvP od teraz miało być mniej dynamiczne i zamiast na jak najszybszym klikaniu w myszkę, miało skupiać się na wyczuciu i odpowiednim uzbrojeniu. Wszyscy narzekali, że walka w grze straciła przez to swoje tempo. Każda z nich zdawała się trwać w nieskończoność, a czekanie, aż ten pieprzony pasek się załaduje, by móc zadać cios z maksymalną siłą, okazało się ostatnim gwoździem do trumny. I wtedy wydano wersję 1.10. Nie żartuję, na ekranie widzicie wszystko, co dodała ona do gry. No joke, pierwszy snapshot do Minecrafta 1.14 dodał 3 razy więcej rzeczy. W skrypcie mam napisane, że wersja 1.1 jest taka... Co prawda po 2016 roku Microsoft stanął trochę na nogi i wypuścił wersję 1.12 o nazwie World of Color Update, która do tej pory jest chyba jedną z najczęściej modowanych wersji gry. Oprócz wprowadzenia wariantów kolorystycznych wyrobów z wełny i ogólnego nasycenia świata kolorami, jej ogromnym atutem była optymalizacja, przez którą Tubi tak długo nie update'ował swojego serwera do wersji 1.13. Patrząc zatem na same aktualizacje gry, ciężko nie odnieść wrażenia, że odkąd pałeczkę nocza w Mojangu przejął Microsoft, deweloperzy otuczyli się robić dobre aktualizacje. I jednak, co w takim razie z wersją 1.14?
1.16. Village and Pillage zdecydowanie nie można nazwać gniotem. Obecnie w niemalże każdej bazie możemy znaleźć wieśniarkę, centrum handlowe czy farmy z wykorzystaniem osadników, a dzięki rajdom, oprócz niebagatelnych zniżek wdzięcznych mieszkańców, otrzymaliśmy także źródło niemalże nielimitowanych totemów nieśmiertelności. A wszystko to dzięki całkowicie zmienionej mechanice wiosek, która to zmieniła się już za czasów Microsoftu. No dobra, a co z 1.16 czy też Nether Update? Przecież gdy ta aktualizacja ujrzała światło dzienne, zrewolucjonizowała ona sposób, w jaki przechodzimy Minecrafta. To właśnie wtedy dzięki dodaniu handlu z piglinami, a także szkarłatnych lasów przepełnionych endermanami, zaczęła się moda na speedrunowanie gry, a zawodnicy potrafili osiągać zdumiewające wyniki. Dla nas, jako zwykłych graczy, aktualizacja ta w końcu tchnęła odrobinę życia w tą śmiercionośną krainę, dodając 4 nowe biomy, a także zupełnie nowe struktury, jak opuszczone portale czy bastiony, które skrywają w sobie cenne łupy. Od teraz w Netherze mogliśmy także znaleźć pradawne zgliszcza, które w połączeniu ze złotem, które to notabene zyskało 2 nowe zastosowania, pozwalały nam stworzyć zupełnie nowy materiał nazwany nederytem, który to po ponad 10 latach w końcu zepchnął diament z miejsca lidera wytrzymałości. Po wydaniu aktualizacji 1.16 doszło jednak do przełomowej zmiany. Z dniem 3 marca 2021, po prawie 10 latach jako dyrektor rozwoju gameplayu, ze swojego stanowiska schodzi Jens Bergensten, znany graczom jako Jeb, a jego miejsce zastępuje Agnes Larsson. Jednak dlaczego o tym wspominam? Gdyż to właśnie przejęcie steru rozwoju Minecrafta przez Lady Agnes jest uważana przez wielu graczy za koniec Minecrafta. To właśnie po tym wydarzeniu aktualizacja Caves and Cliffs została podzielona najpierw na 2, potem na 3 części. Wtedy dowiedzieliśmy się, że grafika koncepcyjna to nie jest zobowiązanie, że świetliki nie zostaną dodane do gry, gdyż są trujące dla żab, że aktualizacja dziczy, która miała odświeżyć masę biomów w grze, dodała zaledwie nowy rodzaj bagien. No rozumiecie chyba, o co chodzi. Zamiast jednak powtarzać to co wszyscy i bezpodstawnie atakować wielką korporację, postaramy się postawić w roli obrońcy Microsoftu i zastanowić się, dlaczego rzeczy wyglądają tak, a nie inaczej. Gracze versus Microsoft, czyli jak szybko zostanę skancelowany za moją opinię. Gdyż tak działa internet. Cóż, patrząc na listę nowości, które były zapowiadane na Minecraft Live w ostatnich latach, ciężko nie zauważyć, że z każdą kolejną aktualizacją Microsoft zapowiada to coraz mniej nowości. Wyszukując w internecie memy o minecraftowych deweloperach, często wśród nich przewija się motyw, jak to mają oni problem z dodaniem nowego wariantu deski, czy też uważają, że są przeciążeni pracując więcej niż x minut dziennie. Nazywają minecraftowych deweloperów leniami, powołując się na moderów, którzy są w stanie w tydzień dodać to, z czym Microsoft męczy się często wiele miesięcy. Argumentem, który w tej sytuacji może nieco wybronić twórców gry, może być jednak sytuacja z 2020, gdy to zapowiedziane zostało więcej, niż byli oni w stanie udźwignąć. Microsoft boi się zapowiadać nowości, nie będąc pewnym, że zdoła je dodać na czas, unikając tym samym przesuwania ich na następne aktualizacje i rozczarowywania czekających na nie graczy. Poza tym zobaczcie, ile nowości zostało dodanych do gry pomimo braku zapowiedzi ich na Minecraft Live. Ktoś jednak może się zapytać, co w takim razie z Minecraft Earth w 2018? Microsoftowi udało się wywiązać ze wszystkiego, co sobie zapowiedzieli, a także znaleźli czas na dodanie masy innych rzeczy. Ale powiedzmy sobie szczerze, ile jeszcze rzeczy można dodać do Minecrafta? Spójrzcie tylko na przeciętny modpack. Jestem w stanie w pełni zrozumieć graczy, którzy preferują taki styl gry, jednak dla wielu weteranów pamiętających czasy bety, taki gameplay mógłby okazać się zbyt przytłaczający i wymagający. Microsoft zatem może i dodaje mniej funkcji, jednak stara się wybalansować je pomiędzy zachowaniem prostoty, a dodaniem nowej mechaniki do istniejącej już gry. W mojej opinii punkt za tym trafia do Microsoftu. Będąc już w temacie Minecraft Live, nie można zapomnieć o słynnych mob vote'ach. Mob Vote to wydarzenie, które pozwala nam niejako wpłynąć na rozwój Minecrafta. Odbywające się co roku głosowanie zostało nam po raz pierwszy przedstawione w 2018, gdzie jeszcze Jeb, przedstawiając nam 4 szkice podpisane jako moby A, B, C oraz D, opisywał krótko, co poszczególne z nich wniosłyby do rozgrywki i pytał nas, którego z nich najbardziej chcielibyśmy zobaczyć w grze. Jak mogliśmy być tak naiwni? Całość obrosła jednak skandalem, gdy to rzekomo w 2020 gwiazda amerykańskiego minecraftowego YouTube'a pod pseudonimem Dream miał sfałszować wyniki, każąc głosować swoim widzom na świecącą kałamarnicę. Od tej pory głosowania te są krytykowane za fakt, że za każdym razem wygrywa je najgorsza i dodająca najmniej nowych funkcji do gry propozycja, co w ostatnim roku doprowadziło wręcz do skandalu, w którym to na Twitterze trendował hashtag #StopTheMobVote, opatrzony licznymi grafikami stylizowanymi na te z okresu wojennej propagandy. Jeez, ludzie, to jest gra komputerowa dla dzieci. Popatrzmy jednak na to z drugiej strony. To nie Microsoft głosuje i to nie on jest winny naszych wyborów. Gdyby community traktowała głosowania na poważnie i faktycznie starało się wybrać moba, który najlepiej wpłynie na rozgrywkę, całego zamieszania prawdopodobnie by nie było. No, oprócz oczywiście głosów, które twierdzą, że do gry powinny zostać dodane wszystkie 3 moby, no bo to już jest po prostu głupota. Mob vote to tak właściwie jedyny sposób, w jaki możemy decydować, jakie moby zostaną dodane do Minecrafta, więc ich całkowite usunięcie byłoby strzeleniem sobie w kolano. Myślę zatem, że ten punkt również należy się Microsoftowi.
A skoro mówimy już o zgrzytach pomiędzy takim gigantem jak Microsoft a graczami, nie można wspomnieć także o głośnej aferze z Eulą w roli głównej. W sierpniu 2023 roku użytkownik Xa o niku Shitpost.rock wrzucił dość obszerny post, w którym wypunktował masę groźnie brzmiących ograniczeń, jakie rzekomo nałożył na nas Microsoft w związku ze zmianą warunków udzielenia licencji. Oczywistym było więc, że całe community dosłownie oszalało i zarówno zagraniczny, jak i polski YouTube zalała masa filmów przyrównująca te zmiany do dystopijnego obrazu przedstawionego w książce George'a Orwella 1984. Jezu, Minecraftowe community naprawdę powinno przechillować. Od tej zmiany minęło już 8 miesięcy. Coś się zmieniło? No nie, ponieważ celem zmiany Euli nie było ograniczenie nas jako graczy. Zresztą czemu Microsoft miałby sobie cenzurować darmową reklamę ich gry? Celem nowych zmian miało być ograniczenie oszustw, przekrętów i różnych podrób Minecrafta, które do zwabienia ofiar korzystały właśnie z zasobów twórców. Warto tu też przytoczyć o wiele bardziej rygorystyczną zmianę w Euli z 2014 roku, która niejako wprowadziła pojęcie pay to win do gry, zakazując sprzedaży itemów w grze za prawdziwe pieniądze. Zmianą Euli z 2014 dotknięto zostało nie tylko masę znanych serwerów jak Hypixel czy Mineplex, które musiały teraz całkowicie zmienić ofertę sklepów serwerowych, ale także i sam twórca gry, dla którego groźby i wyzwiska od setek podirytowanych właścicieli serwerów ostatecznie popchnęły go do decyzji odejścia od Mojang. Całe szczęście zeszłoroczna zmiana w Euli okazała się całkowicie niegroźna, a zmiany plotką na Xie. Punkt zatem znowu trafia do Microsoftu. Jednak znacznie gorzej jest z Bedrockiem. W 2016 Microsoft postanowił połączyć wersje konsolowe, mobilne i komputerowe w jedną zunifikowaną platformę. W ten właśnie sposób powstał Minecraft Bedrock. W założeniu miał połączyć wszystkich graczy Minecrafta, którzy od tej pory niezależnie od platformy, na jakiej grają, otrzymywaliby takie same aktualizacje w tym samym czasie, oferując taką samą funkcjonalność, a także crossplay. Co jednak miało być największym atutem tej wersji, szybko przerodziło się w jej największe przekleństwo. Ze względu na to, że deweloperzy musieli teraz myśleć o wszystkich platformach naraz, znacząco spowolniło to proces wydawania aktualizacji, gdyż musiały być one zaprojektowane tak, aby na każdym urządzeniu korzystało się z nich wygodnie. Dodatkowo ta wersja Minecrafta ze względu na swoje ograniczenia techniczne może i chodzi płynnie nawet na tych najgorszych sprzętach i jednak często możemy spotkać w niej dziwne bugi i glitche, które psują rozgrywkę. Natomiast optymalizacja kosztem wyglądu jedynie dolewa oliwy do ognia. No i na sam koniec nie można oczywiście zapomnieć o zakale i ewidentnym dowodem na upadek cywilizacji ludzkiej, jakim jest Minecraft Marketplace. Miejsce, w którym możesz kupić najwyższej jakości licencjonowane dodatki w rozsądnych cenach. Nie, po prostu nie. Może i Microsoft miał dobre chęci, ale w tym wypadku to gracze mają całkowitą rację. Wersja Bedrock jest sztucznym tworem, który nie miał prawa się udać, a usilne próby zrobienia z tej wersji Minecrafta głównego wydania tylko wzmaga irytację graczy. Jeśli graliście w Minecrafta jeszcze za czasów bety, to z pewnością wspominacie te czasy z ogromną nostalgią. Starsze wersje gry były o wiele mniej rozbudowane, a ograniczona liczba bloków i przedmiotów wzmagała kreatywność budowniczych. Warto jednak pamiętać, że często zaślepieni nostalgią fiksujemy się na tym stwierdzeniu, zamiast doszukiwać się pozytywów w nowościach, a tych także jest sporo. Wystarczy spojrzeć na nowy generator świata, nowe biomy czy nowe struktury, by szybko dostrzec masę możliwości, jakie dodały one do Minecrafta. Nostalgia do dawnych czasów przewija się w każdym aspekcie naszego życia. W końcu w wielu miastach wciąż po ulicach walają się opuszczone kioski, których wiaty niegdyś wypełnione były m.in. minecraftowymi gazetkami, o których swoją drogą też nagrałem film. W przeciwieństwie jednak do sklepów, które już nigdy nie otworzą swoich drzwi dla klientów, w starsze wersje Minecrafta wciąż możemy zagrać, co w tej branży również jest pewnego rodzaju ewenementem. No bo zazwyczaj, gdy wychodzi nowa aktualizacja gry, to zastępuje ona jej obecną wersję. Całe szczęście Microsoft postanowił nie psuć tej ogromnej machiny czasu, a społeczność z pomocą kilku modyfikacji potrafi na ich podstawie tworzyć alternatywne ścieżki rozwoju Minecrafta. Sądzę zatem, że w tym wypadku Microsoft obrywa zdecydowanie mocniej niż powinien. Punkt zatem znowu trafia do nich. I w końcu dotarliśmy do głównego i chyba największego zarzutu wobec Microsoftowi. Nagłówki hucznie głoszące, że Microsoft kupił Mojang, sprawiły, że wszyscy wyobrazili sobie, jak smutni panowie z ogromnej korporacji rozstawiają biednych programistów po kątach i każą im pracować na ich warunkach. Wystarczy tylko wpisać tą frazę na Xie czy też YouTubie, by momentalnie ujrzeć całe wiadro pomyj, jakimi obsmarowywany jest Microsoft. Jednakże uważam, iż korporacja ta obrywa zdecydowanie za mocno jak na ich grzechy. Fakt, są oni odpowiedzialni za migrację kont, system raportowania graczy, blokady nagrań
granie w Minecrafta, czy też ugrzeczniania Realmsów poprzez cenzurowanie przekleństw i mowy nienawiści. Jednak sam gigant z Redmond nigdy nie ingerował w samą rozgrywkę. Porównując starsze wersje Minecrafta do jego najnowszego wydania, łatwo zauważyć, że pomimo braku nowych funkcji gry, idea przez te wszystkie lata pozostawała ta sama. Wszystkie nowe moby, bloki czy przedmioty także są w pełni decyzją Mojangu i Lady Agnes. Microsoft doi jednak niemałe pieniądze z franczyzy Minecrafta za pomocą bedrockowego marketplace'u, czy też merchu i współpracy z innymi markami. Problem ten jest niestety uniwersalny i dotyczy wszystkiego, co w krótkim czasie zyskało ogromną popularność. Natomiast rozgłos połączony zresztą z dość młodym wiekiem graczy niejako wymusił na Microsoftowi zabezpieczenie swojej gry przed roszczeniami, jakoby nie zapewniali oni odpowiedniej ochrony dzieciom. Podsumowując zatem wszystko, co poruszyliśmy w dzisiejszym filmie, czy Microsoft niszczy Minecrafta? Przychodzi laska, nie? No. I to wyglądało tak, ona szła, się spojrzała, szła dalej, spojrzała się i... Samo kupno Mojang przez Microsoft może i wpłynęło na jakiś czas na ilość i jakość aktualizacji, jednak przy tak dużej transakcji i restrukturyzacji studia jest to całkowicie zrozumiałe. A idealnym dowodem na to jest znaczna poprawa ostatnich aktualizacji względem początkowo niepewnych kroków Microsoftu. I jeśli już zniszczenie Minecrafta powinno się zatem przypisywać Agnes, jednak to też nie jest dobre wyjście z sytuacji. Agnes to doświadczona projektantka i deweloperka, która w Mojangu zyskuje uznanie już od dłuższego czasu, pracując m.in. nad wprowadzeniem do gry lodowców, żółwi czy lam, a nad rozwojem gry aktywnie sprawując pieczę już od połowy 2016 roku. Agnes sama jest także pasjonatką i weteranką Minecrafta, swój świat prowadząc nieprzerwanie od ponad 12 lat. Wie ona zatem doskonale, jakie odczucia towarzyszą graczom podczas rozgrywki, a wybór muzyki Leny Rain czy Kumi Tanioki w najnowszych aktualizacjach Minecrafta są na to doskonałym dowodem. I choć nowa muzyka nie jest w stanie zastąpić legendarnego już C418, to doskonale radzi sobie ona z kontynuacją jego dziedzictwa. Podobnie jak Lady Agnes nie zastąpi Notcha albo Jeba, zresztą nawet nie próbuje tego robić, a na podstawie ich pracy kontynuuje grę według własnej wizji. Tworzenie gry wideo to proces pochłaniający ogromną ilość czasu, pieniędzy i zasobów ludzkich, a projektowanie nowych elementów tak, by pasowały one już do istniejących, wcale nie należy do najprostszych zadań. Bądźmy zatem wyrozumiali dla deweloperów, nieważne jak głupie są dla nas ich decyzje. Pamiętajmy, że w tak dużej firmie nie ma miejsca na pochopne decyzje, a za każdą z nich stał sztab osób, które doszedł do wniosku, że jest to najlepsze wyjście z sytuacji. Mam zatem nadzieję, że wszystkie argumenty, które przedstawiłem w tym filmie, jasno wskazują, że jest to sytuacja, w której nie można wskazać winnych. Pamiętajcie jednak, że są to wyłącznie moje odczucia i chętnie podejmę dyskusję w komentarzach z osobami, które się ze mną nie zgadzają i przedstawią rozsądne uzasadnienie swojej opinii. Do dyskusji zapraszam także na mój serwer Discord Piekarnia u Kromki, gdzie niemalże codziennie jestem aktywny. Link znajdziecie w opisie. No cóż, a na obecną chwilę pozostaje nam jedynie mieć nadzieję, że wersja 1.21 skończy w końcu złą passę Mojangu i pozwoli nam na nowo odzyskać wiarę w naszą ukochaną grę. A także dziękujemy scenie Supernowa za gościnę i użyczenie nam sali teatralnej. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć.